Siemka, ja jestem Adacho i witam was w kolejnym top 15 najsilniejszych postaci. Tym razem korzystam z pomysłu podsuniętego przez was. Niestety nie zapisałem sobie, kto konkretnie to napisał i nawet nie pamiętam, czy to było w komentarzach pod jedną z ostatnich części, czy na live'ie. Ale top 15 najsilniejszych kobiet w uniwersum Dragon Balla. Podoba mi się ten pomysł i mimo tego, że pewnie część z was dalej czeka na top 15 najsilniejszych postaci w Dragon Ballu GT, no to muszę was jeszcze troszeczkę uspokoić. Nie obejrzałem do końca jeszcze Dragon Balla GT, w sensie po raz kolejny, prawda? Bo odświeżam sobie tę serię po latach ze względu na mój ostatni wyjazd. Vlog już jest na kanale, więc zachęcam was do obejrzenia. Wiem, że robię milion dygresji, ale generalnie nie miałem czasu na to, żeby obejrzeć Dragon Balla GT. Do GT wrócę sobie teraz. No a dzisiaj zajmiemy się tematem, który wydaje mi się, że ze względu na swoją specyfikę jest bardzo trudny do rzetelnego przedstawienia. Rzecz jasna, można byłoby się zagłębiać, ale podszedłem do tematu troszeczkę inaczej, bo tak jak w przypadku poprzednich dwóch części, czyli najsilniejszych postaci w ogóle w Dragon Ballu i w Dragon Ballu Z, bazowałem na faktach z mangi i bardzo dużą uwagę przywiązywałem do tego, żeby tę mangę dobrze przeczytać, wyciągnąć jakieś drobne rzeczy, które mogłyby sugerować, kto może być nad kim. W przypadku kobiet zasady tego rankingu są troszeczkę inne, ze względu na to, że tak, dalej mierzymy poziom mocy, więc nie patrzymy na to, kto by wygrał w walce, bo zaspoileruję, prawdopodobnie wygrałaby Aralka albo jacyś aniołowie, trudno powiedzieć. Właśnie a propos bogów i aniołów, nie zostały one uwzględnione w tym rankingu tak samo jak w przypadku poprzednich rankingów, więc nie bierzemy pod uwagę Vados, Margarity, nie bierzemy pod uwagę też tego anioła, którego imienia nie pamiętam, ale wygląda jak twoja nauczycielka matematyki, ani chociażby Kaioshinów, bo w sumie w przypadku Kaioshinów można byłoby się usprawiedliwić tym, że Kaioshini przecież nie mają płci, prawda? Mają tylko cechy, które mogłyby sugerować jakąś płeć, ale tak naprawdę oni nie są w żaden sposób określeni płciowo, więc trudno byłoby powiedzieć, że na przykład zachodniego Kaioshina wrzucam do tego rankingu, skoro na tych samych zasadach mógłby być chociażby północny Kaioshin albo południowy. Kolejna zasada jest taka, że nie brałem pod uwagę, zresztą tak samo jak ostatnio, serii Heroes i gier. Dlaczego? Wspomnę wam o tym później przy okazji omawiania jednej postaci. Ale, żeby nie było tak nudno, wziąłem też pod uwagę kinówki. Też z Dragon Balla Z, prawda? Chociaż tam tak naprawdę wielu żeńskich postaci nie mieliśmy, ale mogę wam już zaspoilerować, że od jednej postaci właśnie z kinówek z Dragon Balla Z zaczniemy sobie to top 15, tak żeby ubrany pod uwagę klasyczny Dragon Ball, chociaż trudno, żeby w klasycznym Dragon Ballu były kobiety tak silne, żeby znalazły się w tym top 15. Dragon Ball Z, rzecz jasna, Dragon Ball Super i żaden to nie będzie spoiler, że to właśnie większość z Dragon Balla Super postaci znalazło się w tym rankingu, ale również Dragon Ball Daima i kinówki, tak jak powiedziałem. Tylko problem jest taki, i powiem to już jako ostatnią rzecz przed przejściem do właściwego rankingu, problem polega na tym, że porównujemy ze sobą różne tak naprawdę kontinua. Mogę tak powiedzieć? Liczba mnoga od kontinuum, inne linie czasowe można powiedzieć, inne serie. I trudno nawet wewnątrz jednej serii jednoznacznie określić, kto jest silniejszy, bo po pierwsze nie widzieliśmy pełnej mocy tych postaci, widzieliśmy tylko jak one walczą albo przez chwilę tylko ścierają się z jakimiś postaciami, które my znamy, których siłę jakkolwiek możemy określić i na tej podstawie ten ranking trzeba po prostu tak ułożyć trochę na czuja. Więc nie bierzcie tego rankingu aż tak bardzo do serca, myślę, że moglibyście ułożyć inny, ale mniej mojego wstępu. Zaczynamy od miejsca 15, na którym znajduje się, tak jak powiedziałem, postać z filmu, a konkretnie filmu z Bojackiem, czyli Zangia. Jeśli chodzi o siłę Zangi, to tak naprawdę tutaj możemy bazować na tym, co widzieliśmy w filmie i jak silne były postacie, które Zangia pokonywała. Bo Zangia bez problemu robiła Krillana i Yamszę, którzy byli po Cell Sadze, ale też mieliśmy sceny, w których mniej więcej na równi walczyła z Super Saiyaninem Gohanem i Super Saiyaninem, a w zasadzie nawet USSJ, Future Trunksem. To były sytuacje, które działy się po sadze Cella, no bo Gohan miał już SSJ-2 w tym filmie, więc Zangia, która była na równi z SSJ Gohanem, w zasadzie nawet wymasterowanym SSJ Gohanem, bo to był ten stan Super Saiyanina, który albo w ogóle, albo w minimalnym stopniu zużywał ki. Generalnie Zangia myślę, że zasługuje na 15 miejsce w tym rankingu, jeśli faktycznie wyłączamy aniołów i tak dalej. No ale okej, trzeba brać pod uwagę to, że nie mówimy o Krillanie obecnym, nie mówimy o Trunksie obecnym, nie mówimy o SSJ Gohanie obecnym, tylko o Gohanie, Trunksie i Krillanie sprzed wielu lat, chwilę po sadze Cella, 7 lat przed Majin Buu sagą, potem jeszcze przed Dragon Ballem Super, więc gdyby to było tak, że Zangia biła się obecnie z Gohanem, to byłoby znacznie wyżej, no ale póki co miejsce 15. Na miejscu 14 znajduje się reprezentantka 9 Wszechświata, czyli niejaka Hop. Dlaczego Hop jest na 14 miejscu? Tak naprawdę jej siłę możemy określić na podstawie tego, co widzieliśmy
w jej walce z Katopeslą. Katopeslą rzecz jasna w bazowej formie, bo Katopesla miał kilka trybów. Miał tryb silny, miał tryb szybki, miał tryb ultra. Bazowy Katopesla walczył mniej więcej na równi właśnie z Hop. Katopesle bazowego przytłoczył 17. Więc w ten sposób może nie tyle co określam, dlaczego Hop jest nad Zangią. Tutaj tak naprawdę trudno bronić tego, że Hop jest silna, ale stawiam, że jest silniejsza niż Zangia. Albo inaczej, być może Zangia, gdyby trenowała, ale Zangia nie żyje, mogłaby Hop prześcignąć, ale oceniamy tak naprawdę najsilniejszą wersję postaci, którą widzieliśmy, więc Zangię musimy oceniać na podstawie tego, co widzieliśmy chwilę po sadze Cella. Hop jeszcze przez chwilę razem w grupie walczyła z Vegetą, natomiast nie brałbym pod uwagę tego jako wyznacznik jej siły, ponieważ Vegeta po pierwsze był w bazowej formie, po drugie walczył przeciwko kilku osobom, więc nie do końca wiemy, jak dużą rolę w tej walce spełniła Hop. Dziwnie mi się mówi imię tej postaci, bo tak naprawdę nigdy o niej nie rozmawiałem, ale okej. Ale Vegeta tak naprawdę, gdy przyszło co do czego, to bez problemu poradził sobie z całą tamtą bandą, więc Hop na miejscu 14, zresztą 9. Wszechświat to był tak naprawdę jeden z pierwszych, które zostały wyeliminowane, więc gdyby Hop była silniejsza, to pewnie zostałaby później. Na miejscu 13 znajduje się Vikal, czyli reprezentantka drugiego Wszechświata. Vikal była postacią, która przez chwilę też walczyła z 17 i muszę podziękować Androidowi 17 ze względu na to, że on z wieloma kobietami na tym turnieju walczył. I na podstawie tego, jak one sobie radziły przeciwko 17, można wyciągać jakieś szczątkowe informacje o ich sile. Natomiast uważam, że trudno i tak porównywać jedno do drugiego, bo po pierwsze, w niektórych sytuacjach 17 jakby celowo blokował tylko ciosy, w niektórych sytuacjach dawał z siebie więcej, a czasami wyglądało tak, jak na przykład w przypadku Kakunsy, która też będzie w tym rankingu, że okej, ona walczyła z 17, była w stanie nawet go trafić, przecież on miał te draśnięcia na swojej koszulce aż do samego końca turnieju mocy, więc Kakunsa zostawiła mu ślad. Tyle, że to być może była tylko kwestia szybkości, a nie surowej siły, więc trudno oceniać poziom mocy, skoro tak naprawdę czasem tym czynnikiem, który decydował, że ktoś sobie radził lepiej w walce, była szybkość, prawda? Ale okej, to jest tylko ranking postaci narysowanych tak naprawdę nawet nie tyle co w mandze, bo nie wszystkie są w mandze, tylko w ogóle w Dragon Ballu, więc ja luzuję swoje gacie, nie będę wam tego pokazywał, mogę wam tylko pokazać kolanko. Ja tak naprawdę gaci nie mam, więc nie ma czego luzować. Zachęcam was do tego, żebyście też zluzowali swoje gacie, ten film jest tylko i wyłącznie dla waszej rozrywki. Więc Vikal stawiała się 17, przez chwilę powiedzmy walczyli w taki sposób, że Vikal się nie kompromitowała, ale potem odpadła od razu, więc bazuję tutaj na tym, że ona tak naprawdę przeciwko 17 poradziła sobie najgorzej. Na miejscu 12 znajduje się Rosie, czyli kolejna reprezentantka drugiego Wszechświata. Rosie przez chwilę walczyła równo z Goku i gdybyśmy mieli na tej podstawie ustawić ją na równi z bazowym Goku, no to przykro mi, ale musiałbym ją wsadzić do top 5. Tyle, że Goku w tamtej sytuacji tak naprawdę badał jej styl walki. I było to wprost powiedziane, że on badał jej techniki, ona korzystała z tej jaczajny, prawda, jacza i wystrzeliwała wiele pocisków w przeciwnika. Kiedy przyszło co do czego, to też została wyeliminowana. Ale sam fakt, że Goku nie wyeliminował jej jednym ciosem, tylko przez chwilę badał jej styl, można zinterpretować na dwa sposoby. Po pierwsze, albo Rosie była wojowniczką, przy której Goku nie chciał opuszczać gardy, traktował ją na poważnie, albo Goku został zainteresowany przez ten styl i po prostu chciał najpierw to zobaczyć, a potem jak już to zobaczył, to dmuchnął na nią i Rosie wypadła. Tak czy siak, sam fakt, że przez chwilę walczyła z Goku, to jest dla mnie drobny kredyt zaufania, mimo wszystko nie szedłbym w narrację, że Rosie jakkolwiek Goku sprawiała problemy, więc miejsce 12. No a na miejscu 11 myślę, że mogę wstawić właśnie Kakunsę, czyli kolejną z tych dziewczyn miłości, jakkolwiek to by nie brzmiało, ale oglądaliście turniej mocy, więc wiecie jak to wyglądało, prawda? To były dziewczyny pełne miłości. Kakunsa na miejscu 11. Dlaczego? Ponieważ ona, tak jak powiedziałem, ona najrówniej z tych wszystkich postaci, które wymieniłem do tej pory, walczyła z 17. 17 miał z nią najdłuższy epizod i co prawda Kakunsa przegrała, ale mam wrażenie, że w tej walce 17 musiał dać z siebie trochę więcej. Po pierwsze, tak jak powiedziałem, drasnęła go w koszulkę, więc tak jak mówię, to raczej była kwestia szybkości. Potem Android 17 zaczął walczyć na poważnie, ale sam fakt, że Android 17... Słyszycie okrzyki dziecięce, czy nie słyszycie? Bo ja słyszę i trochę mnie to rozprasza. Sam fakt, że dostaliśmy chociaż sugestię, że 17 musi
chociaż trochę walczyć na poważnie, to już jest kredyt zaufania dla Kakunsy. Dlatego jest ona wyżej niż poprzednie postacie. Natomiast teraz wchodzimy do top 10. Muszę o tej postaci powiedzieć, mimo tego, że... Chociaż nie, no ja już powiem wam, że ta rana trochę się zasklepiła. Podczas oglądania turnieju mocy byłem bardzo zażenowany faktem, że co tydzień musimy oglądać Ribrianne, natomiast teraz już się z tego śmieję. Ribrianne ląduje na miejscu 10. Kolejna swoją drogą reprezentantka drugiego wszechświata. Dlaczego Ribrianne jest najwyżej? To nie jest żadna tajemnica, że ona była tą główną, przewodniczącą tak naprawdę tamtej grupy. Była kapitanem drugiego wszechświata, była najsilniejszą z dziewczyn miłości, więc fakt, że ona ląduje na 10. miejscu przed Kakunsą i Rosie, myślę, że nikogo nie powinien dziwić. Ale jeśli chcecie dowodów, to mieliśmy przez chwilę jej walkę z Super Saiyaninem Vegetą. Natomiast, powiedzmy, antyfani Ribrianne, o ile tutaj tacy są, nie wiem, czy ktoś jest w stanie wydobyć z siebie jakieś negatywne emocje w stosunku do tej postaci, ale jeśli ktoś byłby w stanie zaatakować Ribrianne, w sensie wytknąć jej to, że ona wcale nie jest na poziomie Super Saiyanina Vegety, to myślę, że miałby dużo racji, bo po pierwsze, Super Saiyanin Vegeta trochę brzydził się walki z Ribrianne, więc to nie było tak, że ona była na równym poziomie, a potem został znokautowany przez bazowego Vegetę, więc poziomy mocy na samym turnieju mocy tak bardzo falowały, że trudno jest naprawdę określić czyjąś moc jednoznacznie. Natomiast Ribrianne ma tę przewagę nad swoimi koleżankami, że tak jak mieliśmy te ich ludzkie formy, których w sumie nie widzieliśmy w mandze, ale widzieliśmy w anime, czyli Kakunsa to była Sankaku, Ribrianne to była tak naprawdę Brianne de Chateau, więc ona się transformowała w Ribrianne, potem w Super Ribrianne, czyli w tę formę ze skrzydłami, no ale potem stała się jeszcze gigantem, więc jeśli oceniamy maksymalny poziom mocy, który widzieliśmy, to myślę, że to właśnie sugeruje, że Ribrianne jest wyżej niż swoje koleżanki. Natomiast fakt, że została ona faktycznie powalona przez Vegetę bazowego i fakt, że została zniszczona, pokonana przez Androida 18, 17 też tam pomagał, bo on tam robił barierę i tak dalej, ale 18 jednym ciosem ją przebiła i Ribrianne została pokonana, więc to nie było tak, że Ribrianne w tej formie jakoś bardzo się wzmocniła. 18 ją pokonała, dlatego 18 będzie wyżej w tym rankingu i zastanawiałem się nad kolejnością następnych dwóch miejsc, ale zdecydowałem, że na miejscu 9 znajdzie się kto inny niż 18. 18 będzie wyżej. Dlaczego? Zaraz wam powiem. Na miejscu 9 ląduje Cocotte, czyli reprezentantka 11 wszechświata. To jest jedyna tak naprawdę Pride Trooperka, jeśli mogę tak powiedzieć. Reprezentantka tych wojowników dumy. Cocotte była silna. Była w stanie na równi bić się z Androidem 18 i widzieliśmy, że nie używa swojej pełnej mocy, więc mogliśmy zakładać, że może ona nawet byłaby silniejsza niż 18. To już jest tylko i wyłącznie jakby domysł, nie widzieliśmy tego, widzieliśmy jaką moc prezentowała. Jej bariera była na tyle silna, że była w stanie wytrzymywać ataki silnych wojowników, natomiast nie porównywałbym, chociaż na pewno nie jest tak, że słaba postać jest w stanie zrobić bardzo silną barierę, chociaż może w sumie tak jest. Wiem, że inny uniwersum, ale w sumie dobrym przykładem jest Bartłomiej Bariera, czyli ten Bartolomeo z One Piece, który był niby słabszy niż inni, ale robił bariery, które były nie do przebicia. Android 17 robił bariery, które były bardzo silne, więc może być tak, że Cocotte, jako że była w stanie zablokować ciosy silnych wojowników, no to musiała być przynajmniej na ich poziomie, żeby bariera zadziałała. Ale widzieliśmy różne techniki, chociażby Roshi i Mafuba, prawda? To jest przykład techniki, która działa na silniejszych, więc sam poziom mocy Cocotte niekoniecznie musiał być tak silny, jak bariera, która blokuje ciosy takiego Goku na przykład. Ale na miejscu 8 jest 18. Dlaczego 18 dałem wyżej niż Cocotte? Dlatego, że 18 widzieliśmy też później. Widzieliśmy ją w sadze Moro, widzieliśmy ją w sadze Super Hero i okej, nie wiemy, czy ona trenowała, ale jest jedna kwestia, która sprawia, że daje 18 pewien kredyt zaufania. 17 i 18 bili się przez chwilę z Moro, próbowali go w zasadzie zaatakować, to jest lepsze określenie, bo to walki raczej nie przypominało, ale Moro określił ich moc wartą zaabsorbowania. Moro, który już wtedy był bardzo silnym wojownikiem, był w stanie docenić moc 17 i 18, chciałby ją pochłonąć, ale żałował, że nie może tego zrobić ze względu na to, że to są cyborgi. Więc fakt, że Moro w ten sposób wypowiedział się o 18 i fakt, że 18 widzieliśmy jeszcze po turnieju mocy, to jest właśnie ta drobna rzecz, która sprawia, że tak jak Cocotte i 18 biły się ze sobą na równi na turnieju mocy i może Cocotte nie korzystała z pełnej mocy, ale może w sumie Android 18 też wtedy nie korzystał z pełnej mocy,
tak potem 18 widzieliśmy jeszcze dalej, więc dlatego ona jest wyżej. Być może nie pamiętacie o tej postaci, ponieważ była ona dość epizodyczna, ale czy jak wspomnę wam o trójce uciekinierek z galaktycznego więzienia właśnie z sagi Moro, Miza, Iwaza i Kikaza, to będziecie pamiętać, o kogo chodzi? To były te 3 dziewczyny, które przez chwilę walczyły z Roshim. Dlaczego one nie pojawiły się do tej pory w tym rankingu? Ze względu na to, że one walczyły we 3 przeciwko Roshiemu, który miał zawiązane oczy i Roshi sobie z nimi dawał radę. Więc okej, może byłyby na przykład silniejsze niż Zangia, natomiast ich fuzja, może umieściłem ją trochę za wysoko, może tutaj za bardzo wierzę w ich moc, ale Miza, Iwaza i Kikaza scaliły się. Nie wiemy, jaka to była technika, na pewno to nie był taniec fuzji, na pewno to nie była fuzja potar, więc nie możemy zakładać, że te mnożniki, jakiekolwiek by one nie były, występowały też w przypadku tej fuzji, ale na pewno bardzo się wzmocniły, ponieważ jednym strzałem pokonały Roshiego, jednym strzałem pokonały Krillana, przypominam, po turnieju mocy, Roshiego i Krillana po turnieju mocy, i dopiero Goku poradził sobie, no akurat Goku zone-shotował też te fuzje, więc to nie jest żaden wyznacznik siły. Fakt, że one jednym ciosem pokonały Krillana i Roshiego, czyli to nie było tak, że ta fuzja wyprzedzała Krillana i Roshiego o trochę, musiała ich naprawdę przytłaczać. To jest dla mnie wystarczająca informacja, żeby dać tę fuzję wyżej niż chociażby 18. Dlaczego? Ja stawiam 18 i Krillana na podobnym poziomie, bo zawsze widzimy, jak oni ze sobą sparują. 18 pewnie byłaby wyżej niż sam Krillan, ale ta różnica między nimi myślę, że z czasem się trochę zatarła. Ja wiem, że w sadze androidów Krillan był tutaj, a 18 była tutaj, ale stawiam, że z czasem ta różnica się trochę zatarła. 18 pewnie jest dalej silniejsza, na pewno jest dalej silniejsza, ale fakt, że ta fuzja jednym ciosem pokonała Krillana, jednym ciosem pokonała Roshiego, a 18 nie sądzę, żeby była w stanie jednym ciosem pokonać Krillana, dlatego ta fuzja jest wyżej. Przechodzimy do top 6. No to nie jest jakoś szczególnie okrągła liczba, ale tak, przechodzimy do top 6. I nadal jesteśmy na turnieju mocy. Monna, wojowniczka 4. Wszechświata. Przypominam, że zwiększona Monna klepała, nie tyle co biła się na równi, wygrywała z Super Saiyaninem Kabbą, podczas kiedy bazowy Kabba podczas turnieju 6. Wszechświata było potwierdzone, że jest na równi z bazowym Vegetą. Możemy zakładać, że Kabba z turnieju mocy jest silniejszy niż Kabba z turnieju Szampy. Więc jeśli Super Saiyanin Kabba z turnieju mocy przegrywał z Monną i dopiero Super Saiyanin 2 Kabba był w stanie Monnę pokonać, to znaczy, że to automatycznie, przynajmniej w moich oczach, stawia go wyżej niż fuzja Mizy, Kikały i to automatycznie stawia Monnę wyżej niż fuzja Mógłbym nadać jej jakieś imię, bo nie chce mi się za każdym razem mówić, że to jest Miza, Iwaza i Kikaza. Miła Kaza, niech będzie, że Miła Kaza. Nie wiem, czy ona była taka miła, nie wyglądała na szczególnie miłą, ale generalnie Miła Kaza ląduje niżej niż Monna, także Monna na miejscu 6, a na miejscu 5, uwaga, to będzie dla was zaskoczenie, ale troszeczkę zmieniamy serię. Na miejscu 5 ląduje Pan z Dragon Balla GT. Dlaczego? Pan z Dragon Balla GT znokautowała bazowego Rildo, który słowami Goku został określony jako równy Buu, albo nawet silniejszy niż Majin Buu. I tutaj myślę, że może nastąpić jakaś kontrowersja, bo trudno się spierać tak naprawdę, jak określić moc Pan z Dragon Balla GT w stosunku na przykład do Kabby. Były, wiecie, dyskusje tyczące się tego, jak poradziłby sobie SSJ4 Gogeta z bazowym Kabbą. Jedni fajnie mówią tak, drudzy mówią tak, więc możecie sobie Monnę i Pan z Dragon Balla GT zamienić, ale dlaczego mówię o Dragon Ballu GT w ogóle, a nie o Dragon Ballu Super? Pan z Dragon Balla Super to nie jest postać, która się w tym rankingu by póki co znalazła. Ona ma na pewno wysoki potencjał, ale no umówmy się, że raczej 3-letnie dziecko, no jeszcze nie, okej? Jeszcze nie. Czy nawet jeśli to byłoby 4-letnie. No generalnie Pan z Dragon Balla GT, jeśli znokautowała Rildo, który był na równi z Buu, albo nawet silniejszy niż Buu, to znaczy, że Pan z Dragon Balla GT pokonałaby też jednym ciosem Buu, a to stawia ją, no umówmy się, że całkiem wysoko. Pan w sadze 17, no to nie jest aż tak imponujące, ale była w stanie przytrzymać doktora Giro, a ten się dziwił, jak on jest silny. Pan była w stanie też przez chwilę nawiązać walkę z Oceanusem Shenronem i tutaj też mamy pewne naciągnięcie zasad, bo Oceanus Shenron to był tak naprawdę smok, więc trudno określić go kobietą, ale Oceanus Shenron miał wcześniej formę Princess Otto, czyli księżniczki Otto, a to już była kobieta.
Przynajmniej tak wyglądała, więc ona też jest brana pod uwagę w tym rankingu i ona właśnie ląduje na miejscu 4. Dlaczego jest wyżej niż Pan z Dragon Balla GT? Oceanus Shenron klepała się z bazowym Goku w Dragon Ballu GT i sprawiała mu problemy, więc fakt, że była w stanie jakkolwiek nawiązać walkę z bazowym Goku pod koniec Dragon Balla GT, no to z automatu stawia ją wyżej niż Pan z Dragon Balla GT, która wiemy, że była słabsza niż Goku. Natomiast, tak jak uważam, że można byłoby jeszcze wymieszać tę trójkę pokroju, albo nawet tylko dwójkę, Pan z GT, Monna, może nawet jeszcze trójkę właśnie Oceanus Shenron, tak szczyt tego rankingu myślę, że przy większości z Was nie powinien budzić żadnych kontrowersji, chociaż uważam, że będą też pewnie osoby, które będą stawiać Dragon Balla GT trochę wyżej niż te linie z Dragon Balla Super, ale Caulifla, która w SSJ2 biła się na równi z Goku w SSJ2, w mandze mówiono, że jest najsilniejszym Saiyaninem z Wszechświata 6, tylko notka autora to nie jest tak, że oni wiedzieli o Kale, prawda? Kale wtedy była bardzo cicha i jeszcze się nie była w stanie transformować, więc Caulifla była nazywana najsilniejszą Saiyanką, której nawet cały oddział elitarny nie jest w stanie przywrócić do porządku, więc Caulifla ląduje na miejscu 3, Kale ląduje na miejscu 2, no i rzecz jasna ich fuzja, czyli Kefla, wiadomo, na miejscu 1. Wytłumaczę Wam, dlaczego Kale jest wyżej, chociaż to też nie powinno raczej nikogo dziwić i zaraz wspomnę też o wyróżnieniach, bo jest kilka postaci, o których pewnie myślicie. Zaraz Wam powiem, jak ja to ugryzłem. Wiadomo, Caulifla ma formę USSJ, którą przez chwilę pokazała na turnieju mocy, ale Kale jest naturalnie silniejsza, jest legendarną Super Saiyanką, Jiren musiał ją ogarniać, przytankowała Kamehameha Super Saiyanina Blue Goku z najbliższej odległości, więc to jest coś, co myślę, że kończy jakiekolwiek argumenty tyczące się tego, kto jest silniejszy, Kale czy Caulifla. No i wiadomo, że fuzja oczywiście musi być silniejsza, więc Kefla na pierwszym miejscu. Kilka wyróżnień, które brałem pod uwagę przy tym rankingu, ale nie trafiły do top 15, chociaż uważam, że mogłyby, jeśli byście wyrobili swój ranking. Tak jak powiedziałem, Aralka, myślę, że ona wygrałaby walkę z każdym, natomiast jej siła polega na sile gagowej, a niekoniecznie na sile fizycznej, więc nie brałem pod uwagę tej postaci, bo trochę ona łamie zasady, ale tak, zgadzam się, Aralka pewnie pokonałaby wszystkich, być może nawet pokonałaby anioły, kto wie. Android 21, trudno ją jakkolwiek umieścić tutaj ze względu na to, że ta saga Fighters, w tej sadze tak naprawdę były i Cele, i Buu, i nasi bohaterowie, i Android 21 bez problemu wchłaniał Cela, więc pewnie byłaby wyżej niż Zangia, albo nawet wyżej, może by nawet trafiła do top 10, kto to wie. Trudno mi tę historię jakkolwiek osadzić tutaj na linii czasu, więc gdybym miał Androida 21 wrzucić, to pewnie trafiłaby do top 10, no bo jeśli Zangia została pokonana przez SSJ2 Gohana po Cell Sadze, a Android 21 wchłaniał sobie tak po prostu Cela, no to automatycznie Android 21 też musi być w tym top 15. No ale okej. Lilibeu, czyli kolejna wojowniczka z turnieju mocy, ona walczyła na równi z Bazylem, ale 2 kopnięcia Bazyla to było coś dla niej już za dużo. Bazyl to była też postać, która została bez problemu pokonana przez Majin Buu podczas Zeno Expo, więc może Lilibeu wygryzłaby Zangię, ale muszę się Wam do czegoś przyznać. Nie chciałem, żeby całe to zestawienie było przepchane postaciami z turnieju mocy, więc może Lilibeu powinna być na miejscu 15, ale wcisnąłem tam Zangię, żeby był jakiś reprezentant, powiedzmy, starej gwardii. Miza, Iwaza i Kikaza, tak jak Wam mówiłem, to były postacie, które osobno nie były w stanie nawet drasnąć Roshiego z zawiązanymi oczami. Pen Macaroni... Kto kurwa? No, nie pamiętacie Pen Macaroni z gangu Spaghetti? To była ta dziewczyna, która była w tej grupce obecnej na początku sagi Moro, też zbiegowie z galaktycznego więzienia, ale ona niby klepała Jacko, tylko że to też nie jest żaden wyznacznik. Być może też powinna być w tym rankingu, ale Jacko tak naprawdę nie jest jakimkolwiek wyznacznikiem, więc ostatnia osoba, o której pragnę wspomnieć, to jest Maki. Maki przez Toyotaro, to jest ciekawe akurat, bo tutaj możemy jakkolwiek określić jej moc. Maki została określona jako silniejsza niż Oil, silniejsza też niż Elek, więc słabsza tylko niż Gaz, ale Toyotaro wspomniał, że jest ona silniejsza niż Ginyu Force, niż Nappa i generalnie niż ci podwładni Freezy z poziomu sagi Namek. Tylko że obecnie to na nikim nie robi wrażenia. No bo tutaj mamy sagę Namek, SSJ Goku z sagi Namek i SSJ Goku z sagi Androidów i Gohan i tak dalej, więc Zangia, jeśli walczyła jakkolwiek równo z SSJ Gohanem, no to wiadomo, że jest silniejsza niż Maki. Więc tak wygląda moja top 15. Rzecz jasna, Vados, Margarita i tak dalej, to były te postacie, w zasadzie ona się nazywa Margarita.
od alkoholu, a niekoniecznie od pizzy margarita, ale ja już tak jestem przyzwyczajony do tego, żeby nazywać ją margarita, że mówię margarita, czasem capricciosa, czasem jakaś inna nazwa pizzy, nie wiem, prosciutto, także musicie mi to wybaczyć. Dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało, dajcie znać, jak wygląda wasza top 15, ja ją robiłem, tak jak mówię, troszeczkę bardziej inaczej. Nie robiłem jej na kolanie, ale bardziej na kolanie niż tamte poprzednie rankingi, które przygotowywałem z większą pieczołowitością, więc jeśli wkradły się tutaj jakieś rzeczy, mała mi chodzi za kamerą, mam nadzieję, że jej nie zwróci, chodź tu mała. Więc jeśli wkradły się tutaj jakieś błędy albo rzeczy, które chcielibyście zmienić, śmiało piszcie w komentarzach. Póki co dziękuję wam za uwagę, zostawcie lajka, jeśli wam się podobało, suba, żeby niczego nie przegapić i widzimy się niebawem. Trzymajcie się, na razie, cześć. Dziana.